Kiedy słyszymy słowo cukrzyca, przypominamy sobie dwa podstawowe typy, o których słyszeliśmy już w szkole. Cukrzyca typu pierwszego i typu drugiego. Ta pierwsza związana z brakiem produkcji insuliny przez trzustkę. Druga związana z rozwojem cywilizacji, a co za tym idzie wysokokaloryczną dietą, stylem życia prowadzącym do otyłości i spadku wrażliwości organizmu na produkowany hormon. Wiadomo jednak, że istnieje więcej typów cukrzycy. Znają je głównie lekarze i naukowcy zajmujący się tą nieuleczalną, przewlekłą chorobą. Istotnym problemem jest możliwość rozróżnienia poszczególnych typów cukrzycy między sobą, ponieważ w zależności od typu choroby inne jest postępowanie terapeutyczne i inne jest rokowanie dla pacjenta i jego krewnych. Typ cukrzycy, o którym rzadko słyszy się w mediach, to cukrzycy monogenowe. Jak nazwa wskazuje, są to cukrzyce związane z mutacjami w pojedynczych genach. Niestety genów tych jest kilkanaście, a fenotyp choroby, czyli objawy występujące u pacjenta, podobne do występujących w innych typach chorób. Co więcej, cukrzyce te występują z różną częstością. Najczęstsze to cukrzyce związane z mutacjami genu glukokinazy lub czynników transkrypcyjnych. Nie należy jednak bagatelizować znaczenia cukrzyc monogenowych, gdyż ten typ cukrzycy może dotyczyć nawet 10% pacjentów. Tyle, że większość z nich pozostaje albo niezdiagnozowana, albo w związku z trudnościami diagnostycznymi rozpoznano u nich inny typ cukrzycy. Dotychczas diagnostyka cukrzyc monogenowych opierała się na poszukiwaniu mutacji w pojedynczych genach, które były wybierane na podstawie wiedzy na temat częstości choroby i jej objawów. Istotnym problemem były jednak względy ekonomiczne. Ceny, jak i pracochłonność procedur związanych z poszukiwaniem mutacji przy zastosowaniu tradycyjnych metod laboratoryjnych, czyli sekwencjonowania sangerowskiego, uniemożliwiają użycie ich w rutynowej diagnostyce pacjentów. Tradycyjna metoda umożliwia jednorazowy odczyt 500 par zasad, więc sekwencjonowanie całego genu w celu identyfikacji mutacji podejrzanej o powodowanie choroby jest dość czaso- i pracochłonne. W ostatnich latach nastąpiła rewolucja w analizie danych genetycznych. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu techniki sekwencjonowania nowej generacji. Metoda ta umożliwia jednoczasową analizę bardzo dużej liczby genów, nawet wszystkich w organizmie człowieka. Odkrycie sekwencjonowania nowej generacji umożliwiło zwiększenie wydajności i zarazem obniżenie kosztów eksperymentu. Prowadzi to do dynamicznego rozwoju genomiki personalnej. Dzięki temu poszukiwanie genów odpowiedzialnych np. za rozwój cukrzycy monogenowej stało się dużo łatwiejsze. Tego typu badania prowadzimy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Ośrodku Genomiki Medycznej Omikron. Jako jedyny ośrodek w Polsce badamy panel 30 genów, których mutacje związane są z powstawaniem cukrzycy monogenowej. Jesteśmy w stanie przeanalizować naraz próbki pochodzące od 48 pacjentów. Wyniki analiz przeprowadzanych przy pomocy sekwencjonowania następnej generacji wymagają skomplikowanej obróbki. Przygotowaliśmy algorytmy postępowania z danymi uzyskanymi w laboratorium, tak aby móc zidentyfikować mutacje, które są odpowiedzialne za rozwój choroby. Dzięki tak skokowemu zwiększeniu możliwości analitycznych jesteśmy w stanie zrozumieć patogenezę choroby i umożliwiamy szybsze postawienie diagnozy. Ośrodek Genomiki Medycznej Omikron jest otwarty na współpracę w wielu dziedzinach nauki, nie tylko w diabetologii.